Witajcie serdecznie, kochani. Janusz Dąbrowski Was wita na kanale Barwy Zdrowia. E, Czemu jest poświęcony kanał, to starzy bywalcy wiedzą. Nowym ewentualnie gościom, szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, wszelkim działaniom. Zresztą ja to realizuję nie tylko w teorii, ale również w praktyce od wielu, wielu lat, bo ktoś kiedyś mi zapłodnił, że tak powiem, mózg właśnie ideą profilaktyki zdrowotnej ponad 30 lat temu. Ja pomalutku wchodziłem i od ponad już 20 lat zajmuję się również praktyczną stroną tej dziedziny. Od 12 lat bardzo systematycznie, znaczy od 2013 roku bardzo systematycznie. Staram się również dbać o siebie, o wszystkich moich bliskich, na ile to jest tylko możliwe. Oprócz tego prowadzę szkolenia, wykłady, piszę książki. Już teraz grubo ponad 20, chyba 22 czy 23 będą, nie, trudno policzyć. Sam się nieraz zastanawiam, jak to się w ogóle stworzyło. To jest jakaś magia w ogóle, no ale też mniejsza z tym. I jestem po prostu, słuchajcie, pewnym praktykiem, dlatego że zawsze nie wystarczy znać teorię. Przede wszystkim trzeba pewne rzeczy praktykować i zawsze praktyka weryfikuje teorię. Jak to wszystko działa? Czy działa, czy nie działa, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. A więc mówię, na miarę moich możliwości staram się dbać o siebie również, jak tylko umiem, potrafię, na ile mi wiedza i chęci starczają. Natomiast od razu powiem, że ja prowadzę bardzo aktywny tryb życia, bardzo, że tak powiem, trudny, wyczerpujący. No, więc biorąc pod uwagę to wszystko, no to powiedzmy, jestem trochę z siebie zadowolony, że mimo wszystko funkcjonuje, mając te swoje latka. Słuchajcie, kochani, o czym dzisiaj? Poprzednio przedstawiłem Wam audycję na temat tak zwanych turboraków. To zjawisko jest. Wielu lekarzy w Polsce i na całym świecie mówi bzdura. Zdajcie sobie sprawę z tego, że bardzo dużo szukam materiałów, dużo czytam różnych artykułów, również tych publikowanych na obcojęzycznych stronach internetowych. I w związku z tym mam taki obraz pełen, jak to w ogóle wszystko wygląda. Jedni mówią bzdura, nie ma żadnych turboraków, nic i tak dalej. Inni mówią, widzimy nasilające się zjawisko. O tym będziemy mówić. Dzisiaj przytoczę też pewien artykuł, wywiad z pewnym panem profesorem, na miniaturce widzieliście zresztą, krajowym konsultantem. Bardzo rzeczowy wywiad, a więc jest zjawisko. Nie ma co chować głowy w piasek, bo to już nie piasek, tylko można rąbnąć tym strusim łbem w beton i rozwalić sobie czaszkę po prostu. Najlepiej powiedzieć, nie ma termometru, nie ma czym zmierzyć temperatury, więc temperatura nie istnieje i koniec, kropka. Oczywiście, słuchajcie, zjawisko istnieje. To zjawisko bardzo mocno nasiliło się w trakcie tej całej oszustwa tego covidowego i tak dalej, tej całej pandemii wywołanej oczywiście. To już nie jest, słuchajcie, żadna ściema, żadna teoria spiskowa, tylko fakt. Jak to mówią niektórzy, jeszcze autentyczny. A już doświadczenia naukowe również potwierdzają, że nawet fakt potwierdzony naukowo. Oczywiście to mówię z pewnym przekąsem, znacie mnie, jestem, niezależnie od tego, że jestem emocjonistą, to lubię to trochę po prostu pobawić się słowami, lubię się pośmiać, sarkazm, ironia, autoironia i tak dalej. Kochani, zanim przejdę do clou audycji, to prośba od razu o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, o lajki, o komentarze dłuższe, krótsze. Podzielcie się waszymi doświadczeniami z, z, o- z tego tematu, z tej dziedziny, o której tutaj mówimy w ogóle. Tym bardziej, że taka aktywność wasza, bez tego nie będzie nic. Artykuły te, moje audycje nie pójdą gdzieś tam w górę. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi czytało, jak najwięcej ludzi oświecać, dlatego że wielokrotnie powtarzam, że naszą podstawową bronią, tarczą, osłoną jest wiedza.
są informacje. Jak się nie ma wiedzy, nie ma się informacji, to nie ma o czym mówić. To ta wiedza, informacje, oczywiście można je wyrzucić do kosza, ale wy akurat nie należycie do tych ludzi, którzy wyrzucacie to, co publikuje do kosza. Znamy się już, mamy do siebie wzajemne zaufanie. Oczywiście ja się też mogę mylić, nie jestem alfą i omegą, nie jestem żadnym autorytetem, ekspertem od wszystkiego, a takich się też namnożyło, również na YouTubie. Też nieraz mam wątpliwości, szukam potwierdzeń, zaprzeczeń, ale słuchajcie, każdy z nas ustawia sobie kropki. O co chodzi w tym wszystkim? Są takie fakty, są takie zjawiska, są takie zdarzenia, czy ich nie ma? Jeżeli są te fakty, zjawiska, zdarzenia, to coś jest na rzeczy. To co, będziemy sztucznie zaprzeczać, że coś nie istnieje? Bo to byłaby bzdura. A więc, kochani, przechodzimy do rzeczy, udostępniam ekran i teraz słuchajcie, zaraz tutaj zobaczymy, co tutaj mam na początku. A no właśnie, i teraz słuchajcie. Internet jest pełen, o to jeszcze nie to, pełen tego typu na przykład informacji, coraz więcej artykułów na temat wpływu na przykład COVID-a na powstawanie turbocancers, turbonowotworów. I tutaj akurat krótka taka notka, mam ją po polsku przetłumaczoną, zdaje się, tak, więc tylko powiększę troszeczkę ekran, żebyście, nie da się za bardzo. Dobrze, więc posłuchajcie. To było opublikowane w czasopiśmie Medycyny Niezależnej, Journal of Independent Medicine, chyba jak dobrze pamiętam, turbonowotwory wywołane mRNA COVID-19, czyli szczepionkami typu mRNA. I teraz słuchajcie, częstość występowania nowotworów wzrosła wykładniczo na całym świecie od czasu wprowadzenia powszechnego programu szczepień przeciwko COVID-19 pod koniec 2020 roku. Nowotwory te zazwyczaj ujawniają się w zaawansowanym stadium, szybko postępują i występują u młodszych pacjentów. Ponadto u niektórych pacjentów, którzy wcześniej byli w remisji, odnotowano niekontrolowane nawroty raka wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19, zazwyczaj dawki przypominającej. A przecież nam się mówi, już 5., 10., 11., 15., 38. chyba będzie dawka przypominająca rak, przeciwko COVID. Związek czasowy między tymi nowotworami a szczepieniem przeciwko COVID jest niezaprzeczalny. Obserwacje te dały początek terminowi turbonowotwory. Chociaż nie jest to formalnie uznana klasyfikacja onkologiczna, termin turbonowotwory zyskał popularność wśród klinicystów opisujących wzorzec niezwykle agresywnych, szybko postępujących nowotworów, szczególnie u osób młodszych i tych, które wcześniej były w remisji. W świetle tych doniesień niniejszy przegląd analizuje prawdopodobne mechanizmy biologiczne i dostępne dane, aby zachęcić do badań naukowych, a nie do przedwczesnego odrzucenia. Według systemu raportowania zdarzeń szczepionkowych WAERS najwyższe zgłaszane ryzyko zachorowania na raka dotyczy wyrostka robaczkowego, a następnie raka piersi, jelita grubego, krtani, endometrium i wątroby. Zaproponowano wieloetapową hipotezę onkogenezy, opartą na prawdopodobieństwie biologicznym i popartą raportami bezpieczeństwa złożonymi do WAERS, aby wyjaśnić, w jaki sposób szczepienie przeciw COVID-19 może przyczyniać się do rozwoju raka. Ponadto sugerujemy, że białko szczytowe SARS-CoV-2 bezpośrednio zakłóca podstawowe szlaki powodujące karcynogenezę, a mianowicie przeprogramowanie metaboliczne, propagację komórek macierzystych raka, oporność na apoptozę. Apoptoza to jest program śmierci komórki wbudowany w nasze po prostu organizmy, a rak nie po prostu ma deficyt apoptozy, defekt apoptozy. Raki komórki nowotworowe nie umierają. Dalej.
potencjał przerzutowy i zaburzony nadzór immunologiczny. Chociaż rokowanie w przypadku tych nowotworów jest niepomyślne, agresywne podejście terapeutyczne z wykorzystaniem leków metabolicznych i leków Repure Post, najprawdopodobniej tak to się czyta, może przynieść korzyści. Słowa kluczowe, nowotwory, turbo i tak dalej, nieważne. To jest tylko taka fiszka, bo można oczywiście poprosić o pełny tekst i tak dalej. Na razie to z tego znikamy, uciekamy stąd. Natomiast w tej chwili przejdę do wywiadu bardzo ciekawego, opublikowanego na portalu Hello Zdrowie. Nowotwory wersji turbo coraz częściej występują u młodych kobiet. Profesor Mariusz Bidziński. Nasze organizmy uległy przestrojeniu immunologicznemu. To jest artykuł z dnia 29 maja 2024 roku. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Tu mamy profesora Mariusza Bidzińskiego, i który mówi: ostatnio wielokrotnie widziałem piorunujące przebiegi choroby nowotworowej. Wcześniej w swojej wieloletniej karierze nie obserwowałem takich sytuacji. Nowotwory w wersji turbo nie są pandemią, ale na pewno są zauważalne, mówi profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dodam tutaj, kochani, jeszcze informacje, może dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, wy najprawdopodobniej przecież wiecie. Między innymi ja o tym często mówię na swoich audycjach, podczas audycji, że rozwój nowotworu to nie jest taki sobie. Ciąg dzisiaj nie było, a za miesiąc, za dwa jest. Nie. W każdym z nas mnożą się komórki nowotworowe. We mnie również. Do pewnego czasu układ odpornościowy po prostu je niszczy. Daje radę. Makrofagi, NK killers, naturalne, nienaturalni zabójcy, limfocyty i tak dalej, i tak dalej. Pod warunkiem, że organizm ma wszystko do tego, żeby jego układ odpornościowy był mocny. I jak wielu lekarzy nawet mówi, coraz więcej naturoterapeutów wysokiej klasy mówi: słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak choroba nowotworowa. Jak to nie ma? Jak to nie ma? No są nowotwory. Aha. Tak, no bo byśmy je nazwali, ale to oznacza, jeżeli chorujemy na nowotwór albo na każdą inną chorobę, to oznacza, że doszło do bardzo silnego osłabienia układu odpornościowego, czyli immunologicznego. Jakie są przyczyny? Tych przyczyn jest cała masa, ale chodzi o to, że mamy niedomaganie układu odpornościowego, dlatego tutaj była mowa. Nasze organizmy uległy przestrojeniu immunologicznemu, czyli nasz układ immunologiczno-odpornościowy jest po prostu w rozsypce. Dlaczego? Cały czas na moim kanale o tym jest mowa. W wielu audycjach. Dlaczego? Dobrze, ale teraz przechodzimy dalej. To był taki mój wtręt. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Coraz częściej słyszymy o gwałtownych przebiegach choroby nowotworowej, powodujących liczne przerzuty do różnych narządów w błyskawicznym tempie. Słyszałam nawet takie stwierdzenia: rak w wersji turbo. To zauważalne zjawisko? Profesor Mariusz Bidziński. W świecie medycznym rzeczywiście od pewnego czasu obserwujemy, że wzrasta liczba nowotworów przebiegających bardzo gwałtownie. I ja zauważam taką sytuację na moim oddziale, ale również o takich przypadkach słyszałem od lekarzy z całej Polski. To zjawisko na szczęście nie dotyczy wszystkich chorych, lecz pewnej grupy pacjentów, zwłaszcza młodych kobiet. Ostatnio wielokrotnie widziałem piorunujące przebiegi choroby nowotworowej. Wcześniej w swojej wieloletniej karierze nie obserwowałem takich sytuacji. Nowotwory w wersji turbo nie są pandemią, ale na pewno są zauważalne. Na czym polega ten, jak sam pan powiedział, piorunujący przebieg choroby nowotworowej? Chodzi o dynamikę przebiegu, która w wielu przypadkach jest zdecydowanie bardziej gwałtowna niż bywało wcześniej. Druga kwestia to zaawansowanie nowotworu, kiedy u pacjentki pojawiają się nie tylko zmiany miejscowe, ale także szereg elementów przerzutowych ognisk. Bardzo zaawansowane stadia choroby nowotworowej są też dużo bardziej oporne na leczenie. Pytanie oprócz tego, jakie leczenie?
wytnij, otruj, spal. To są słowa jednych z moich znajomych, pań doktor, u której kiedyś po prostu uczestniczyłem wiele razy w wykładach. Doktor nauk medycznych Brygida Adamek z Akademii Śląskiej. I tutaj cytat. Jeśli wykryjemy chorobę w bardzo wczesnym stadium, mam tu na myśli zwłaszcza nowotwory profilaktyko-zależne, jak nowotwór szyjki, macicy, piersi, czyli jelita, to zyskujemy szansę na efektywne leczenie, a to jest coraz bardziej nowoczesne. Ha, ha, ha. Nie zgadzam się z panem profesorem. Oczywiście badać się należy, jak najbardziej. Kochani, teraz w telewizji, w radio, wszędzie są zamieszczane reklamy. Badaj się, robione są specjalne audycje, gdzie występują oczywiście aktorki, takie no, mniej znane, ale w każdym razie scenki zaaranżowane. Słuchaj, kochanie, ja chciałabym dożyć, znaczy widzieć swoje wnuki, bo moja mama niestety swoich wnuków już nie widziała i tak dalej. Niestety mama się nie badała, a więc badanie, jak najbardziej badania, jestem za. Ale czy naprawdę mamografia nie ma bezpieczniejszych sposobów? Nie ma na przykład bezpieczniejszych sposobów jak pobieranie po prostu próbek i tak dalej, które rozdrażniają te nowotwory i wtedy często dzieją się przerzuty. Nie ma innych badań? Są. I koniec, kropka. Więc o tym też trzeba mówić. A oprócz tego, jeżeli wcześniej zostanie wykryty rak, to co medycyna oferuje pacjentom? Jeszcze raz powtórzę. Metody wytnij, otruj, spal, wyniszczające organizm. A co z naszym stylem życia? Bo od tego trzeba zacząć. Dlaczego się o tym nie mówi? Dalej, jakie narządy atakują turbonowotwory? Z mojego obszaru takim przykładem jest ciążowa choroba trofoblastyczna, inaczej zwana nowotworem trofoblastu. Chodzi o zespół chorób, które dotyczą patologicznego rozrostu tkanek łożyska i mogą uaktywnić się w czasie ciąży, nie tylko fizjologicznej, ale także pozamacicznej lub po poronieniu. W latach 60. ten nowotwór siał spustoszenie wśród kobiet. Później medycyna rozwinęła się tak bardzo, że chemioterapia była elementem skutecznie eliminującym nawet te najtrudniejsze przypadki choroby trofoblastycznej. Ho, ho, ho. Ja rozumiem, z pełnym szacunkiem dla pana profesora Bidzińskiego, ale do mnie chemioterapia nie trafia, kompletnie. A teraz znów wracamy do takiej sytuacji, kiedy pacjentki trafiają do nas w bardzo zaawansowanym stadium tego nowotworu, a leczenie nie przynosi spodziewanego efektu. Pojawiają się przypadki przebiegające dramatycznie. Wiele pacjentek nie przeżywa tej choroby, mimo że w poprzednich latach zdarzało się to bardzo rzadko. A inne przykłady nowotworów o błyskawicznym przebiegu? Myślę, że takich nowotworów przebiegających w podobny sposób jest sporo. Z moich rozmów z kolegami z innych klinik narządowych wynika, że zaskakuje ich gwałtowność przebiegu nowotworu żołądka, płuc, jelita. Ja pracuję z kobietami, ale wiem, że zjawisko piorunującego przebiegu nowotworów, czyli mamy piorunujące nowotwory, dotyczy też populacji męskiej, w tym nowotworu prostaty czy jąder. Co jest przyczyną tego zjawiska? Dlaczego mimo coraz większej wiedzy na temat jednostek chorobowych, bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz personalizowanego leczenia nowotworów, naprawdę mamy takie personalizowane leczenie nowotworów? Nad tak wieloma z nich nie można zapanować? To zjawisko nasiliło się po okresie COVID-19, mówi profesor Bidziński. Immunolodzy na całym świecie zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje, że to właśnie pandemia koronawirusa mogła stać się elementem zwiększającym liczbę nowotworów gwałtownie przebiegających. Również rozmawiam na ten temat ze znajomymi immunologami. Twierdzą, że jedną z możliwych przyczyn jest to, że wirus SARS-CoV-2 zmienił naszą immunologię. Między innymi limfocyty, te, które odpowiadają za odpowiedź na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Kochani, zaraz, czy to
wirus SARS zmienił naszą immunologię? Czy to coś innego zmieniło? Wirus zmienił immunologię. Może, możliwe. No ale myślę, że wątpię. Ta odpowiedź została w jakiś sposób zmodyfikowana, a częściowo nawet wymazana. Jeżeli więc mieliśmy pewne elementy obronne, które zostały w toku naszego życia wypracowane, a teraz zostały zmodyfikowane na niekorzyść, to nasze systemy obronne stały się mniej efektywne. W związku z tym nowotwór jest w stanie bardzo szybko nas zaatakować i rozwinąć się w błyskawicznym tempie. Absolutnie tutaj się zgadzam. Jeżeli nasze systemy obronne stały się mniej efektywne, już to wiemy, to co należy zrobić? Podnieść moc naszego układu odpornościowego. Kochani, ale są na to metody, są na to sposoby. Ja mówię, od 2013 roku zajmuję się, propaguję. Jak ktoś pomyśli sobie, że to jest jakaś reklama, to niech sobie myśli. Nie, jeżeli mamy coś dobrego, to będziemy to ukrywać może. Tak, mamy w Polsce do dyspozycji kompleksowy program kompleksowego wspomagania metabolizmu organizmu. Przepraszam, program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu. I jego podstawową cechą jest wzrost odporności organizmu. Nawet jeżeli się łapie jakieś infekcje, znacznie łatwiej się przechodzi. A tak prawdę mówiąc, jeżeli się wdraża ten program, to się nie dzieje od tak klik, bajt i koniec. To trzeba 2, 3, 4 miesiące zacząć wspomagać organizm. Okazuje się, że niezależnie od tego, że lepiej wyglądamy, to stajemy się bardziej odporni. Ja już od wielu, wielu lat nie mam żadnych przeziębień, a jeszcze raz mówiłem na samym początku, że prowadzę wyczerpujący tryb życia. No niestety, za mało śpię. Niestety po prostu kładę się o niewłaściwej porze, wiedząc, że popełniam grzechy. Bo siedzę ciągle przy komputerze. Też siedzący tryb życia. Ostatnio zaniedbałem się troszeczkę z ćwiczeniami, chyba z 1,5 miesiąca już nie ćwiczę, ale zaraz znowu zaczynam, więc to jakoś tam się nadrobi. Ale cały czas wspomagam mój organizm i to bardzo mocno. Dobrze, bo chodzi o to, żeby wzmocnić układ odpornościowy. Dalej. A, okazało się, że to chyba już koniec będzie. Mm. A nie. Przepraszam bardzo. Dobrze. A więc ostatnie zdanie z poprzedniego wątku. W związku z tym nowotwór w wyniku zmniejszonej efektywności systemu obronnego nowotwory są w stanie bardzo szybko nas zaatakować i rozwinąć się w błyskawicznym tempie. Zgadza się pan z teorią immunologów? Uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że nasze organizmy uległy przestrojeniu immunologicznemu. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości naukowcy będą w stanie to wyjaśnić, a medycyna temu zaradzić. Ale wzrost gwałtownych przebiegów nowotworów może być również wynikiem zaniedbań. W czasie COVID-19 mieliśmy również do czynienia z taką sytuacją, że wielu pacjentów nie chodziło na regularne badania. W konsekwencji zwiększyła się liczba zaawansowanych nowotworów. No, kochani, tu ja bym polemizował. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często w tych polemikach mówi się, że mamy teraz, dobra, 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce, a kiedyś tego nie było. Tak, tak, one na pewno były, ale one nie były zdiagnozowane, bo ludzie się nie badali. Aha, czyli powiedzmy 100 lat temu również umierało w Polsce, znaczy zachorowało po 200 000 ludzi i umierało powiedzmy po 100 000. Ale zaraz, przepraszam bardzo, są statystyki medyczne. Przestańcie kłamać i kręcić. 30-40 lat temu jednak medycyna już była rozwinięta i były badania i tak dalej. Jeżeli ktoś umarł i zrobiono sekcję, okazało się, że był nowotwór. Jeżeli nawet ten człowiek nie był badany, to okazało się, że zmarł na nowotwór. Ale nie było 100 000 zgonów rocznie. A teraz się prognozuje, że w 2035-40 będzie zachorowywać w Polsce 300 000 ludzi na nowotwory. To oni, znaczy będą zachorowywali, czy będą
wcześniej te nowotwory wykrywane. I prognozuje się, że będzie 150 000 śmierci z powodu nowotworów. To zaraz, czegoś tutaj nie rozumiem. Ale nie czepiam się oczywiście pana profesora Bidzińskiego. Zjawisko turbonowotworów dotyczy również najmłodszych pacjentów. Nie dotarły do mnie takie informacje. W ogóle nowotwory u dzieci to zdecydowanie mniejsza skala. To 1500 przypadków nowych zachorowań w roku. Chciałbym podkreślić, że w ostatnich latach onkologia dziecięca zrobiła olbrzymi postęp. 80% dzieci i młodzieży po przejściach nowotworowych wraca do pełnego zdrowia. Jest to olbrzymi krok do przodu i dobry prognostyk na przyszłość. Wróćmy do pańskiego obszaru, czyli nowotworów kobiecych. Czy statystyki wskazują na coś niepokojącego? W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zwiększyła się liczba nowotworów trzonu macicy. W latach 2000-2005 w naszym kraju mieliśmy około 4,5 tysiąca zachorowań rocznie. W tej chwili jest ich około 6,5 tysiąca, czyli przez niespełna 2 dekady przybyło 2000 pacjentek każdego roku. Na szczęście nie są to chore w zaawansowanym stanie klinicznym, ale rzeczywiście szukamy przyczyny wzrostu zachorowań. Na pewno nie jest to kwestia wcześniejszej nierozpoznawalności raka trzonu macicy. Dlaczego? Nowotwór trzonu macicy ma podłoże metaboliczne, kochani, metaboliczne. Występuje głównie u kobiet, które mają nadwagę i nadciśnienie. W związku z tym tak ważne jest wprowadzenie zdrowego stylu życia, ale również wypracowanie pewnych mechanizmów prewencji. I teraz znowu muszę wsiąść na swoją białą klaczkę z pięknym rzędem końskim i pogalopować. Dlaczego dziewczyny mają nadwagę, nadciśnienie? Dlaczego mają insulinooporność? Dlaczego mają to, dlaczego mają tamto, siamto, wamto? Kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Niech to wybrzmi, kochani, to nie dla was. To jest dla tych, którzy kompletnie jeszcze nie wiedzą, to trzeba ciągle podkreślać. Zatrucie organizmu. Toksyny, konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze. To jest tragedia w tej chwili. Ostatnio brałem udział w takiej niewielkiej dyskusji w internecie, że oczywiście atak na polskie rolnictwo, w związku z tym lepsza będzie może kukurydza czy pszenica ukraińska. Głupi był ten komentarz. Ja mówię, jaki atak na polskie rolnictwo? Jaki? Pytanie, czy polscy rolnicy są do końca w porządku? Stosują na przykład herbicydy, czy nie? Stosują Roundup do desykacji pól, czy też nie? W potężnych, ewentualnie w dużych hodowlach stosuje się hormony, antybiotyki, czy też nie? Wszystko w temacie. A więc nie ma co tutaj bronić jakoś głupiego pojęcia patriotyzmu, bo polski rolnik i tak dalej, który stosuje paszę przemysłową. A co w tej paszy jest? Albo jakąś inną. Do skarmiania swoich zwierząt. Dalej. Charakterystyczne dla nowotworu trzonu macicy jest to, że częściej występuje u kobiet po menopauzie. Powód jest prosty. W Polsce wciąż panuje przekonanie, że pacjentka, która urodziła dzieci, przestaje być zainteresowana wizytą u ginekologa. Tym bardziej, że są to wizyty krępujące, nie zawsze komfortowe. Przestając chodzić do ginekologa, kobieta nie uczestniczy w programach regularnych badań profilaktycznych. Szwankują też pewne elementy organizacyjne. Mam na myśli miejsca wykluczenia komunikacyjnego. W wielu ośrodkach nie ma opieki ginekologicznej. Przykładem jest województwo lubuskie, gdzie liczba ośrodków ginekologicznych jest znikoma. To zastanawiające, ponieważ teoretycznie tamtejsi medycy mogliby czerpać wzorce z niemieckiej rzeczywistości. Tymczasem część lekarzy woli pracować po drugiej stronie granicy i to też odbija się na efekcie epidemiologicznym. Na którym kobiecym nowotworem najtrudniej zapanować? Zagadką jest wciąż pozostaje dla nas leczenie raka szyjki macicy.
Mamy narzędzia profilaktyczne, które pomagają zminimalizować śmiertelność w tym zakresie, a mimo wszystko nie jest ona tak zredukowana, jakbyśmy sobie życzyli. Jest niższa niż kiedyś, ale oczekiwane na początku rezultaty nie zostały osiągnięte, mimo wprowadzenia szczepień i profilaktyki cytologicznej. Nadal około 1800 kobiet w Polsce każdego roku umiera na raka szyjki macicy. W tej chwili jesteśmy na podobnym poziomie jak Albania i Macedonia, a to nie są kraje, które powinny być wzorem w tym zakresie. Powinniśmy ścigać się z Francją czy Włochami, które są w superlidze europejskiej. Jak dojść do takiego poziomu? Ten temat jest cały czas u nas przedmiotem dyskusji. Właśnie. Musimy to jeszcze przedyskutować, musimy to jeszcze badać i tak dalej, i tak dalej. Żałosne. Zastanawiamy się nad elementami organizacyjnymi. Organizacja, edukacja to klucz do sukcesu, szczególnie w nowotworach profilaktyko-zależnych, a do takich należy nowotwór szyjki macicy. Na szczęście opanowaliśmy w miarę raka piersi. Dzięki wprowadzeniu Breast Cancer Units, czyli ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu raka piersi. Dzięki temu coraz mniej zaniedbanych przypadków. Panie profesorze, przepraszam, to nie będzie do pana, ale do profesora Jassema. Słynny profesor Jacek Jassem, najbardziej chyba znany polski onkolog, który postulował profilaktyczną mastektomię kobietom, które mogą być nosicielkami genu BRCA1 lub BRCA2. Breast cancer typu 1, breast cancer typu 2. Gen. Bo mama zmarła, siostra zmarła, to ta na pewno też zmarła, więc profilaktycznie uciąć sobie obydwie piersi. Na ten temat w playliście na moim kanale Nowotwory jest mowa. Bzdura nad bzdurami. Bo żeby zaktywizować geny, które nawet można być nosicielem, to trzeba, kochani, przede wszystkim, żeby doszło do takiej ekspresji genów, to musi zajść od kilkudziesięciu do kilkuset czynników jednocześnie. Wszystko w temacie. A więc w pierwszym rzędzie profilaktyka, która nie polega tylko na tym, żeby kobieta się wcześniej, lub mężczyzna oczywiście, żebyśmy się wcześniej badali, tylko na takim postępowaniu, żebyśmy nie zachorowali. I badanie warto zrobić, żeby stwierdzić, dobrze, jestem czysty, jestem czysta. Według czarnych prognoz czeka nas plaga zachorowań na nowotwory. Pańskim zdaniem te czarne wizje się sprawdzą, czy są na wyrost? I teraz uwaga. I teraz uwaga. Ze względu na starzejące się społeczeństwo na całym świecie liczba nowotworów wzrasta. O Jesus. Kochani, czyli starość jest przyczyną nowotworów. Nie starość do jasnej, przepraszam, a niespodziewanej, tylko zużycie naszych organizmów, o które nie dbamy. Nie dbamy o regenerację, o rewitalizację, o dostarczanie im odpowiednich składników, co wpychamy w siebie. Jak się zmieniła polska żywność, czyli produkty do jedzenia w przeciągu tego czasu, kiedy żeśmy weszli do Unii. Chemizacja nieprawdopodobna. Sztuczne nawożenie, nieorganiczne, a nie organiczne. Pestycydy, konserwanty, to wszystko, o czym ja mówiłem. Telefonia komórkowa, jesteśmy w pajęczynie destrukcyjnych pól elektromagnetycznych. A co pijemy? Dzieci nie piją w czystej wody, tylko piją soczki pełne fruktozy. Zakwaszenie organizmu, czyli kwasica metaboliczna organizmu, jest wszechobecna. I o czym my mówimy? Na szczęście dziś nowotwór nie jest wyrokiem, chyba że jest mocno zaawansowany. Ale jeżeli wykryjemy chorobę w bardzo wczesnym stadium, mam tu na myśli zwłaszcza nowotwory profilaktyko-zależne, jak nowotwór szyjki macicy, piersi czy jelita, to zyskujemy szansę na efektywne leczenie. A to jest coraz bardziej nowoczesne.
Przykładem jest rak szyjki macicy. Dziś możemy leczyć go miejscowo w stadium zaawansowanym, zachowując narząd rodny, co kiedyś wydawało się herezją. Dobrze, że pan profesor mówi o herezji medycznej. No jeżeli właśnie kiedyś ktoś mówił o tym, że można zachować narząd rodny, a nie wycinać go, no to był medycznym heretykiem. W tamtych czasach, gdyby ten system tych sądów lekarskich istniał, to takiego lekarza by pewnie już, kochani, postawiliby przed sądem medycznym. A dziś te kobiety mogą urodzić dziecko, mimo że chorowały na raka szyjki macicy. To świadczy o pewnej zmianie filozofii działań w zakresie onkologii i możliwości działań terapeutycznych. Oczywiście wiele elementów organizacyjnych trzeba doszlifować, aby przestać się bać nowotworu, bo wciąż wizja zachorowania na nowotwór to czarny scenariusz. Ale czy nie jest czarnym scenariuszem również zawał serca czy cukrzyca? Taka jest natura człowieka. Najpierw się rodzi, a potem w miarę starzenia się jego system obronny staje się mniej efektywny. Swoje dokładają również czynniki środowiskowe. Panie profesorze, przede wszystkim czynniki środowiskowe. Najpierw się rodzi, a potem w miarę starzenia się jego system obronny staje się mniej efektywny. Oczywiście, ale dlaczego? Dlatego, że się starzeje, dlatego, że nie dbamy o siebie. Łatwiej przeprowadzić, nie wiem, 100 operacji wymiany serca, niż nauczyć 100 ludzi, tak prawdę mówiąc, dbania o siebie. Tak, czarny scenariusz to są zawały serca. W ogóle na chorobę układu krążenia w Polsce umiera rokrocznie w tej chwili 140 000 ludzi. Pierwsza przyczyna śmierci. Jakie symptomy mogą świadczyć o rozwijającym się nowotworze? To wszelkiego rodzaju zmiany w masie ciała. Zwłaszcza chudnięcie może pokazywać, że coś niepokojącego dzieje się w naszym organizmie. Alarmem są stany gorączkowe, które nie przechodzą w ciągu kilku tygodni w czasie postępowania leczniczego. Do tego krwawienia z układu pokarmowego, z pochwy, z jamy ustnej czy krwioplucie. I to byłoby na tyle, kochani. Mamy profesor Mariusz Bidziński, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Zatrzymujemy udostępnienie, mamy żabę na talerzu. Ten artykuł, tak jak czytałem, odbiegał od tego samego początku, czyli potencjalnych przyczyn tych turbonowotworów, a więc od wpływu szczepionek typu mRNA na to, na nasze organizmy. I teraz my już dzisiaj wiemy, już coraz więcej badań naukowych jest na ten temat, że ludzie zaszczepieni powodują problemy dla ludzi niezaszczepionych. My o tym dzisiaj wiemy. Kochani, niezależnie od tego, czy się zaszczepiłeś, czy też nie, jest możliwość zmniejszenia tego zagrożenia. Tylko trzeba po prostu zadbać o nasze organizmy. W jaki sposób? Czasami ludzie pytają mnie, no proszę pana, bo pan tam coś tam mówi, że jest możliwość, że to, że tamto, ale pan nie podaje w jaki sposób. Nie, to znaczy, że miałbym powiedzieć, słuchajcie, to musiałbym znowu zrobić z 5 godzin lub 10 godzin wykładu na ten temat. Tego się nie da zrobić. Z drugiej strony, jeżeli podam wam, kochani, konkretnie, masz wziąć to z tej firmy i tak dalej, to dalej musi być indywidualne prowadzenie takiego człowieka przez osobę, która ma doświadczenie. Ja tym ludziom, którzy na przykład chcą wdrożyć kurację, tą metaboliczną, wspomaganie metaboliczne, najpierw z nimi często przez godzinę, półtorej nieraz rozmawiam. Pytam, jaki mają styl życia, co jedzą, czy mają stresy, jakie różne układy w pracy i tak dalej. Kiedy doszło do ich problemów zdrowotnych? Szukamy wspólnie potencjalnych przyczyn. Czy się leczą? Czy leczenie daje efekty?
No, z zasady nie, bo jeżeli, przepraszam, no szukają czegoś tam, jeszcze raz powtórzę, nie mam się za alfę i omegę, jakiegoś terapeutę, nie wiadomo jakiego, który ratuje, zbawia cały świat. Bzdura, ja mówię, nie zajmuję się kompletnie leczeniem, nie mam do tego prawa żadnego, nie kończyłem Akademii Medycznej. Mogę co najwyżej podpowiedzieć, co warto i co należałoby zrobić. Mogę ułatwić pewne rzeczy, dojście do różnych komponentów i tak dalej. Ale później oczekuję też, że przynajmniej raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu ten człowiek będzie do mnie dzwonił, bo nie wiem, czy on będzie to, co na przykład sugeruje, żeby ewentualnie zaczął stosować, czy on to będzie brał, czy on zmieni styl życia, czy on zacznie inaczej jeść, czy zacznie pić wodę, czy zrezygnuje z cukru, czy zrezygnuje z kawusi, z alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Musi być indywidualne poprowadzenie przez człowieka, który ma doświadczenie w tej dziedzinie. I koniec, kropka. No i tak to jest. No. Dobra, będziemy kończyć. Kochani, wywołany temat, być może jeszcze będziemy wracać do tego, bo te tematy związane z COVID i z tymi turbo rakami, turbo nowotworami, to są bardzo poważne rzeczy. Zjawisko występuje. A jak występuje, to co? To co? Coś trzeba z tym robić. Pamiętajcie, że na każdy miecz znajdzie się tarcza. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy bezbronni. Więc dużo optymizmu Wam życzę, bo dopóki życie trwa, to mamy żyć, mamy myśleć, mamy się starać o to, żeby żyć w jak najlepszej jakości tego życia. Tego Wam właśnie życzę. Cześć, trzymajcie się. Na koniec jeszcze raz prośbę o lajki, o suby, o komentarze, o dzielenie się linkami z tej audycji z waszymi bliskimi czy znajomymi. Jeszcze raz, najlepszości, Pepatki.